Dzień dobry! Witamy Państwa! Dzisiaj kolejny dzień z gotowania na ekranie. Matko Boska, Klaudia, ja Ciebie nie poznaję, normalnie żenada. Żenada, kuźwa, gdyby nie to, że... Słuchaj, chcesz mam... więcej zrobić? Dobra, dzisiaj krótko i rzeczowo będzie. Obiecałam, więc wykonałam. Znaczy może nie wykonałam, wykonam dla Was specjalnie. Sernik wiedeński. Brzmi trochę austriacko. A gdzie ser? Ser? Zaraz pokażę ser. Jest to sernik optymalny, więc dla osób będących na diecie doktora Kwaśniewskiego, proszę bardzo, święta się zbliżają, więc trochę dla łakomczuszków, dla rodziny można coś takiego zaprezentować. Ale można to wpierdzielać jak obiad i brzuszek nie urośnie. Tak właśnie Marcin powiedział, bo on jest wielki łakomczuch. Ja jestem wielki łakomczuch, ja sernik po prostu lubię i to jest jedyne słodkie co jem, sernik. Tak, dokładnie. Sernik wydawać może Wam się dość tłusty i taki będzie bardzo wilgotny, ale zresztą to wszystko będzie później, zresztą sami zobaczycie, więc co? Raz, dwa, trzy, przechodzimy do dzieła. Całujesz się ze mną dzisiaj Ty. Tak, a jeszcze a propos, tylko wspomnę, tak? Jest to przepis numer 538. Sernik wiedeński. Tak, książka kucharska, dieta optymalna. Dlatego nie bójcie się, że są święta i myślicie, o Jezu, co ja podam na stół, ja jestem na diecie, ja tego nie zjem, tamtego nie zjem. Nie. Można bardzo tutaj jest dużo przepisów i możecie zjeść naprawdę pysznie i zdrowo. Dobra, gadu. Pierwszy, najważniejszy składnik. My tu gadu, a Niemcy się zbroją. Tak, pierwszy, najważniejszy składnik, ser. I oczywiście pełnotłusty. Pełnotłusty, właśnie chciałam powiedzieć. Marcin Wam pokazuje tutaj składniki, teraz demonstruje. Najważniejszy składnik to jest pusta miska. Pusta miska. I serek, wiadomo, pełnotłusty. Ja już go raz przepuściłam, no przez taką maszynkę, powiedzmy, że to jest maszynka. Bo to są moje zęby, no ja biorę i tak robię. Tak. To jest do przyciskania ziemniaków, jak robicie. Czy Ty mnie w ogóle nie słuchasz? Jakieś kopytka. Nie słucham Cię, bo Ty farmazony jak zwykle ględzisz, więc po co ja mam Cię słuchać? Ja tutaj z widzami teraz rozmawiam. Nie rozmawiasz z widzami, Ty mówisz do widzów, Ty po prostu cały czas ludzi oszukujesz. A jak to się nazywa? Monolog. No monolog, ale żeby był konstruktywny, a to jakaś taka padlina trochę. Serowa. Słuchaj, wiesz, że tego nie zjesz. Ja to pochłonę. Nie, ja to upiekę i będzie wszystko dla Klaudia, kurek. spójrz mi prosto w oczy. Zabiję. Dobrze, doładuj składu. Ja teraz przypuszczam go drugi raz. Możecie oczywiście kupić serek w wiaderku. Będzie Wam łatwiej, wygodniej, ale on nie jest pełnotłusty, te w wiaderkach serki. I tam nie ma dodatku więcej? I wiecie co, ja jakoś tak nie ufam im. Wolę taki normalnie w kostce kupić. Mam też swoje zaufane źródło, więc lepsze takie. Tutaj jak widzicie obok masełko jest. A w ogóle jeszcze, przepraszam, wracając do sera, jest jego kilogram sera. Następny składnik, masło. Czemu akurat tak dziwnie wygląda, że 2,5 kostki? Bo kiedyś, pamiętacie, masełko było po 250 gram, a teraz niestety 200. Ale cena, nie martwcie się, jest większa. Cena większa, albo dokładnie chciałam powiedzieć taka sama, ale nie, jest większa. Więc tu jest 500 gram masełka. Mamy również 100 gram rodzynek, 100 gram cukru. Nie miałam cukru, więc cukier puder, zamiennik, słodkie. I wiem, powiecie 100 gram, tak malutko. Nie, nam to naprawdę, dla nas to wystarcza. Dla nas jest idealna słodycz. Zresztą wiecie, no z tym cukrem, no też nie przesadzajmy. Wszystko jest tak przesłodzone, zamulone. No ma to być optymalne. To ma być optymalne. Także to jest zachowanie proporcji jest istotne. Dlatego tyle tutaj tłuszczu. Zobaczcie, no 500 gram tłuszczu, kilogram sera tłustego, no naprawdę. I 25 żółteczek. No właśnie, jeszcze magiczny składnik, żółtka. Więc jak dalej lecimy ze składnikami, to tak o. Tu mam skórkę z pomarańczy, to jest opcjonalnie. My lubimy takie. My tak lubimy, my dokładamy, a zamiast tego w przepisie jest
chyba 100 gram migdałów, o ile się nie mylę. Wiecie co, ja to tak z pamięci teraz mówię. Więc nie ma pomarańczy, są migdały, no ale ja tutaj A zamiennik skórkę w zastosowałam. jaki sposób przygotowywałaś? Skórkę z pomarańczy gotowałam. Najpierw oczywiście porządnie, musicie wymyć to porządnie, bo to jest tyle wosku, tyle tego wszystkiego tam, co oni walą, więc naprawdę porządnie umyjcie skórkę. Później ja chyba z 5 albo i 7 razy woda, gotowanie, woda, gotowanie, woda, gotowanie. Znaczy ale wymiana takie wody, gotowanie, Klaudia mówi, że wylewała starą i wlewała nową i gotowała. Dokładnie. Marcin mój tok myślenia już zna, a ja może niedokładnie mówię. Raczej braku toku myślenia. Walnę ci, Ała, przepraszam. Zaraz będzie Wiem, przemoc tego- na antenie. tego ja miałem nie nie będzie mówić. gotowanie na ekranie, tylko przemoc na ekranie. A będziesz się całować? Nie. No, znowuż sobie naskarbiłem. Następny składnik Cholerny, jest... niewyparzony jęzor. No właśnie. Następnym składnikiem jeszcze tutaj jest mąka ziemniaczana. Ja tutaj pokazuję Wam w pojemniku, jakim trzymam. Najlepsza na wszelkiego rodzaju obtarcia. Zaraz Cię obetrę gdzieś. Tylko 3 łyżki. Wiecie co, przez to nasze gadanie miało być zwięźle i na temat, to ja oczywiście podam Wam wszystkie składniki gdzieś na końcu albo w międzyczasie, w trakcie, no bo tutaj Marcin jak zwykle się udziela, przeszkadza i to takie właśnie Przeszkadza, ja tu mam najcięższą fuchę. Co? Trzymania tego? Najcięższego aparatu. Dlatego, że najcięższa. Tak, o Jezus, żebyś Ty się nie zmęczył, chłopie, Ty biedny Maciusiu. No. Dobra, ser przepuszczony. I teraz co? Weźmiemy szybko tutaj masło, zaczniemy ucierać z cukrem i będziemy dodawać żółtka. No, może byś mi tak pomógł, kochanie? A nie, stoisz tylko i... Przecież ja Ci cały czas pomagam. Bo tym, że jestem. Aha, no dobrze, no niech Ci będzie. Że muszę to sobie przypominać co 2 godziny. Wiecie co, akurat teraz tak macnęłam to masło, ono jeszcze jest twarde, za krótko je trzymam w temperaturze pokojowej, więc... A mówiłem Ci, żebyś dłużej nosiła je w gaciach. No przecież się mówi masło w gaciach. Teraz nie wiem, gdzie to będziesz miał. Więc wiecie co, wrzucę je do garka i utrę żółtka z cukrem i później stopniowo, jak to się ostudzi, będę dodawać. Więc no Nie takie... jest tak źle. No, mogłoby być troszeczkę większe. No ale dobra, no nieważne. Tak też możecie. No, to jest taka przyspieszona wersja trochę. Niech to się... Chociaż no trochę jest już takie miękkawe. Ale to niech nam się robi, a my przez ten czas co? Zajmiemy się jajami. Moje ulubione. Pozwól tutaj. Jak twoje ulubione, no to Ty powinieneś to robić, co? Nie brzydzę się. Aha, dobrze. I to taka właśnie gadka szmatka z Marcinem. Marcin ma zawsze za dużo do powiedzenia, chyba że nie ma nic do powiedzenia. Tak, on zawsze doda coś od siebie. Dzisiaj Wam zrobimy sernik, a jeszcze do świąt postaram się znaleźć nie jeden jakiś przepis z łakociami dla Was, żebyście mogli zaimponować rodzinie na święta, powiedzieć, że słuchajcie, to jest dietetyczne, prozdrowotne. Oni na Was spojrzą, jak przecież to cukier, a Wy im wytłumaczycie stosunek tłuszczu do węglowodanów i do białka jaki jest i co? I będziecie mądrzejsi i zdrowsi. Dobrze. Komedię tu odstawię. Proszę, już niby do niczego nie potrzebuję, Marcino. No i widzisz, i znowu straty. Właśnie całe życie z Tobą tak wygląda. Jedna wielka strata. O, jedna wielka strata. O Jezus Maria, no.
I teraz w tym momencie na sekundę tutaj się zatrzymujemy, ponieważ muszę wziąć dodatkowy pojemnik. Zobaczcie, zostało mi 5 jajek i w przepisie później jest, że trzeba ubić pianę z 20 jajek, więc żeby to później sobie nie odlewać, przelewać i tak dalej, to od razu to sobie dam do osobnego pojemnika, do osobnej miseczki, żebyście mieli już tutaj dodatkową ilość białka. O. A tak zmieniając temat, zobaczcie jak mi grudnik pięknie zakwitł. Widzicie? Ja lubię grudnik. Jest to jeden z kwiatów poza storczykiem, no że macie, no i fiołki też są zimowe, ale domowe. Grudnik fajnie, on to naprawdę, czekałam na niego rok czasu, żeby zakwitł, bo w zeszłym roku go kupiłam, nic kompletnie nie było, dno, a w tym zobaczcie jak pięknie to wychodzi, ale najlepsza jest doniczka. Zobaczcie jaka duża. Po prostu nie ma. Widzicie, ta bryła korzeniowa. Grudnik naprawdę nie potrzebuje dużych doniczek. A, i jest super kwiatem, bo można o nim zapominać. Można o nim zapominać. Ja jestem taka, no trochę zapominalska. My w domu tak, my mamy inne kwiaty na zewnątrz. Tak, na zewnątrz, więc o tym raz podleję, raz nie podleję. Ja tak samo, więc i tak zawsze ma dobrze. Tak, ale on lubi suszę, więc nawet Taki jak macie... półkaktusowaty, co? Tak, nawet jak macie, to pamiętajcie, żeby mu drenaż dobrze tam zapewnić. Dobra, z tym się zwijamy. I teraz przestawiamy, dajemy cukier. Kogiel, mogiel będzie dobry. I co? Mieszamy. My nic nie robimy, to już miesza mikser. Widzimy się za chwilę. To już mamy tutaj ładny kogiel-mogiel i do tego w tym momencie, Marcin, pokaż kamerą w zbliżeniu. Nie wiem, czy to się da, bo tak, wiesz co, nie łapie za bardzo ostrości. No dobra, Ale no, jest kogiel-mogiel, zaufajcie. wierzcie mi, że jest kogiel-mogiel, a teraz jakbyś się przesunął łaskawie swoje 4 litery, to wezmę masło. I powolutku teraz dodajemy masło. Zwiększę obroty troszeczkę. Dobra, akurat słońce nam pada prosto na Klaudię, popatrz jak fajnie. Ja to Klaudię zasłaniam własnym ciałem. Wow, ale mam rycerza. No. Dobra, ale wezmę trochę, chyba to trzeba będzie zasłonić. O. Kto blizuje? No zostawić. Chcesz? Nie, co ty. No, łyżeczkę. No będzie. Kogiel-mogiel jest najważniejszy. Piechota. Z masłem też to dobrze smakuje? Nie czuć, nie? Nie czuć. No. Na wolniejszych obrotach, żeby nie muszą być takie duże, stopniowo w tym momencie, co? Dodajemy ser. Ja bym wrzucił wszystkie naraz. To ja wiem. Troszeczkę zwiększę na 2. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Teraz 3 łyżki mąki. Pamiętacie, jak Wam wspominałam? Ziemniaczanej. Ja też się przydaję. Nie ma to tamto. Właściwie robię najtrudniejszą robotę, za co Klaudia będzie mi wdzięczna przez następny miesiąc. Żadnego cukru, nic, to jest samo białko. Pół godziny później. Marcin się już uporał
z bitą śmietaną. Bo ja jestem- Wywiązał się z zadania. Ja jestem mistrzem w biciu piany. Tak, to się zgadza. Ten do piany potrafi bić. Zresztą sami wiecie, ci Patrz z jaka nas... zadowolona, patrz jak się częście Tak, ze szczęścia. no ale to O, przecież- staremu można było dowalić. Ale ja tylko stwierdzam fakt, przecież to sami wiedzą widzowie. Ostatnio byliście z nami na live przez 2 godziny. On tak trajkotał, że mu się buzia nie zamykała. To Klaudia, jedyna tutaj cenzurantka, stwierdziła, że już czas najwyższy was opuścić i dać wam odpocząć. Bo to na poniedziałek to przecież ludzie do pracy idą, kochanie. Dobra. Jaki poniedziałek do pracy idą, kuźwa, jak myśmy to nadali w No, piątek. W piątek? Kiedy my to nadawaliśmy? No my niedzielę już nie A, nadajemy. faktycznie. Ale ty jesteś A, kula, tam się już kłamczula. pojarało. Klaudia z długim jezorem, kuźwa. Tam ja już demencję mam, już mi się wszystko No. pokiełbasiło. I niby na mnie tu gada. Oj, Na mistrza o, bicia piany. No dobra, no teraz przynajmniej będziesz miał coś, masz haka na mnie, że przez rok czasu będziesz mógł mnie No, gnębić. oprócz noża, którego mi biłaś w rękę. A, o tym już zapomniałam. Ja nie Ale zapomniałem. ten jaki pamiętliwy jest. Dobra, to już jest Ta wymerdane. trauma nawet będzie mnie po tym serniku prześladować. Wiem, kochanie. Nie dodaję żadnej sody, żadnego proszku do pieczenia. No nie dodaję, bo nie ma w przepisie i też po co mam to. I uważamy, że ten jeść? sernik jest najlepszy na następny dzień. W ogóle ten sernik można przechowywać w lodówce do 2 tygodni. Zawinięty w papier śniadaniowy i ściereczkę. No bo to jednak ser, no zachodzą pewne procesy, no żebyście się później nie zdziwili. No ale 2 któregoś- tygodnie, kto wytrzyma z sernikiem 2 tygodnie w lodówce? Przecież to po kilku dniach będzie No zjedzony. ale kochanie, nie każdy jest taki łakomczuch jak Każdy. ty, że ty zamiast obiadu Każdy. weź sernik. Dobrze, drodzy kochani widzowie, każdy jest łakomczuchem, czy nie każdy? Trzeba większą łyżkę sobie tutaj poszukać. Mówię ci, że każdy, ja wygram. A ty przegrasz. A, to teraz już zawody są? Tak. I sitko. Między nami zawsze są zawody. Dobra, to jak są zawody, poczekaj. Zawodniku, bo ja muszę sitko tutaj znaleźć. O, ale bajzer. Dzisiaj nie gadaj, jest całkiem nieźle. Wszystko się zmieściło, czy jest dobrze. Dobra. Rodzynki zaparzone, Sparzą. a dajesz do mąki, nie? Chyba No troszkę. troszeczkę, wiesz. Podobno. Wiecie co, nie wiem, czasami je widzę na dnie, że jak rodzynki się weźmie, opruszy mąką, to nie spadają na same dno ciasta. Podobno. Nie wiem, robię Robimy tak. tak. To troszeczkę mąki, tyci, to nie jest dużo, żeby, Kilka kresek mąki. żeby je oblepić. O, widzicie, coś takiego. Hop. Hop. Ja też bym tam wskoczył. Twoje ząbki by tam prędzej wskoczyły. Mhm. Dobra. To Chyba dziąsła. mamy skórkę cytrynową, rodzynki i ostatni nasz magiczny składnik, skórka z pomarańczy. Lubimy cytrynowo-pomarańczowe. Tak. Ten smak uważamy z sernikiem bardzo dobrze się komponuje. Ile tutaj jest tej skórki? 2 pomarańcze na to poszły. No. I zobaczcie. Ale ochota. No i myślę, że nic z tego nie dostaniesz. Tak? No, Oho. w końcu ja tu najciężej pracuję w tym domu. Cały dzień nic nie robię, no to chyba się liczy też, nie? No tak, kochanie, tak, szefu. No. Ale kolor żółciutki. Ale pychotka, co? No. No i teraz jeszcze pozostaje nam wmieszanie raczej tutaj. A myślisz, że jak zjesz taki sernik żółty, to żółtaczki nie dostaniesz? Ty na mózgu dostaniesz. No. A skąd ja mogę wiedzieć? O. To- Patrz jaką ładną zrobiłem O tu Jezu, taką ale kropeczkę. kołderka! Ty, no piękna. To ja tak ubiłem. Ale Mistrz można bicia kroić piany. nożem. A, widzisz, Dobra. kochana. Dużo się jeszcze ode mnie musisz nauczyć. O! Polecamy spróbować. Ja wiem, że to tak no, jest na coś- bogato. Jest to coś innego. I jest to coś innego. No zobaczcie, A- czy warto, czy nie warto. Bardzo mało mąki, jak widzieliście. My u nas mąkę, no naprawdę, stoi jakaś tam awaryjna właśnie do takich przepisów, do takich dodatków, no bo my mąki u siebie no nie używamy tak. Zachęcamy Was do Eksperymentowania i zapoznania dawania się sobie... w ogóle może z całą tą dietą
na czym ona polega. To nie jest takie keto, jak co niektórzy myślą. O, keto, keto. No nie do końca. My też żadnych głodówek nie robimy, bo doktor Kwaśniewski uważa, że głodówki są niepotrzebnym obciążeniem organizmu. Czy to prawda, czy nie? Czy to prawda? No nie wiemy. My się nie wypowiadamy, no my z głodówkami, ja tam chyba robiłem może w życiu tak. 3 czy 4 głodówki. Co ja wiem, fajnie się wyostrza słuch, fajnie się zmysły wszystkie wyostrzają. Jest inne odczucia, ale jakoś nie jestem fanem głodówek. Jestem fanem zjedzenia sernika z kakałkiem. No dobra, lejemy. Papier wcale to nie jest takie oczywiste, pewnie wszyscy wiecie, ale tą śliską stroną do góry jest śliska i taka mniej śliska. Myśmy nie wiedzieli kiedyś, nie? Byliśmy też zdziwieni. Zaraz mi łyżka wpadnie, bo mi się ślizga wszystko. Klaudia, ile tego barwnika dałaś? Bo najważniejszy jest barwnik i kilka środków konserwujących. W przepisie jest również podane, że można dodać aromat rumowy, natomiast my nie lubimy, a zresztą po co jakieś sztuczne wydziwiasy dodawać, a tak jak mówię... Chyba, że rum dać po prostu. No to nie wydziwias, jest rum, nie? No tak, ale ja nie lubię. No my mamy taką, jakby to jest, my zawsze robiliśmy swój sernik, właśnie z pomarańczą i z cytryną i dlatego jego najbardziej lubimy, a jakby dostosowaliśmy go do optymalnego, może w ten sposób, nie? Że po prostu więcej dajemy teraz żółtek. Marcin poszedł zobaczyć, czy szczeniaczki nie nawiały, bo one non-stop nam uciekają. Już tak zabezpieczamy z każdej strony. Codziennie znajdują nowe przejście. Po nocy, ja nie Górą, wiem ile dołem. razy wyszłam, naprawdę. No są coraz większe, coraz trwalsze, uczą się od siebie. Miała dzieci, naprawdę. Nie? Kochani, którzy daliście radę, podziwiamy. Dobra, gadu o psiaczkach, a teraz co? Serniczek ląduje do piekarnika. Ja ustawiam swój piekarnik na 50 minut. I 180 stopni. I 180 stopni. Z tego względu 50 minut, bo mój piekarnik jest mocny, on jest naprawdę dobry. W przepisie jest napisane 45 do 60 minut. Kontrolujcie, więc no... Mówię, zwracajcie uwagę, dajcie optymalnie 50, optymalnie temperatura tak samo i po prostu zobaczcie. No i co? Widzimy się na degustacji. Przepraszam, że nie poczekałem na Ciebie. No widzicie, tak to jest. No, już pałaszuję. Mówiłam, że jest to sernik dla kogo? Dla łakomczuchów. Ja po prostu sprawdzam, czy nie jest otruty. Aha, i żeby co? moja luba I trafiły Ci się który kawałek? Ci się trafił? Z której wziąłeś strony? Z prawej czy z lewej? otrutej. Otrutej, no. Więc tak wygląda oto efekt końcowy. Już my trochę podjedliśmy, trochę spałaszowaliśmy, nie ukrywamy. Troszkę mi się przyrumienił, jak widzicie, od góry, dlatego przestrzegałam Was z tym piekarnikiem. Powinnam dać chyba na 45 stopni. Ale no cóż, dlatego obserwujcie, sprawdzajcie. No wypowiedz się Mało coś. słodki, bardzo wilgotny, czuć pomarańczą. Jest wilgotny, jest naprawdę mega wilgotny.
Przez to, że tyle tłuszczu. Jest. Proszę? To znaczy tłusty w takim razie, nie wilgotny. No to tłusty, wilgotny, no tłusty, no. Mi ta słodycz odpowiada. Jeżeli ktoś chce, może sobie poprosić cukrem pudrem, ale to już się bez sensu, to się nie ma celu, ponieważ to jest sernik optymalny. Dlatego co? Widzicie efekt końcowy. Serdecznie Was zapraszamy do podjęcia wyzwania. Tak jest. My pałaszujemy. Wy na razie, kochani, musicie się obejść smakiem, bo założę się, że mało was ma w domu 25 jajek. Aha, no tak, no my mamy ten luksus. Nie jest to proste, faktycznie ciasto wyjątkowo specjalistyczne. Tak. Nawet pod względem masła, nie? Ciekawa jestem, będę odliczała teraz dni, jak długo on u nas pobędzie. Widzicie Marcina? No. Jutro już go nie będzie. Zapowiada, że go jutro już nie będzie. Dobra, nie przedłużamy. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Do widzenia Widzimy się w piątek. Pa, pa. Ty zjesz, a ja?